Moje uszanowanie, witajcie ponownie. Ja jestem Kamil, to jest UM Renegade Freedom i test dzisiaj motocykla, o który nikt nie prosił. Sprzętu, którego prawdopodobnie część z Was w ogóle nie zna, o którym nie słyszała. Maszyna z cały czas prężej rozwijającej się gamy małych pojemności, takich downsizingowych. W tym konkretnym przypadku 300. Jedziemy! Jak już więc wspomniałem, jest to maszyna, o której prawdopodobnie mało z Was jeszcze ktoś wie. Ale jeśli oglądacie moje filmy już od dłuższego czasu, zresztą rzucę tutaj w karcie w lewym górnym rogu pozostałe filmy o UM-ie, bo już go przedstawiałem, jakby nie było, to tak pokrótce. Amerykańska firma, która tak naprawdę wywodzi się z Meksyku, która produkuje swoje motocykle na chwilę obecną głównie w Chinach, w fabryce Zhongshan, co jest bardzo dobrą wiadomością. Produkowali też swego czasu w Indiach, ale tam podobno, nie wiem, czy były jakieś problemy jakościowe, czy o co tam chodziło, nieważne. Produkcją zajmuje się fabryka Zhongshan, co jest bardzo dużym plusem, ponieważ nawet w Polsce nie ma chyba już importera, który by nie korzystał właśnie z usług tej fabryki. Przez lata pokazali, że potrafią robić solidne motocykle, które się raczej nie psują, a jeśli się psują, to są jakieś pierdoły. Zresztą najlepiej pokażę Wam to fragment z warsztatu. I tutaj trzeba było poprawić kilka rzeczy, bo odbierając go od poprzedniej redakcji, która robiła test, dostałem informację, że nie działają dwie rzeczy. Chociażby pierwsze to będzie poziom paliwa w zbiorniku cały czas na pustym. No nic dziwnego, tutaj czujnik był odłączony całkowicie, wyrwana jedna kostka, zaraz to dorobię, będzie działało. Druga rzecz to nie działał stop na klamce przedniej. Jak się wciskało w przód, to nie zapalał się stop. No tutaj dziwię się, że nikt nie wpadł na to, żeby po prostu podłączyć te wsówki, bo były wysunięte, więc nic dziwnego, że nie działało. Pomijam też kwestię nieustawionego luzu, ale to już sobie poprawiłem. I cóż jeszcze, rozebrałem go tak dość dokumentnie, ponieważ chcę dojść do tego, czego nie mogę znaleźć nigdzie w żadnych instrukcjach, jak zmienić milę na kilometry. Nie widzę tutaj żadnego przycisku, nie widzę tego w zegarach, a na pewno jest taka opcja, więc pewnie jakaś zwora czy coś jest tutaj do zrobienia. Poszukamy, zobaczymy, bo faktycznie dzisiaj jechałem 60 na godzinę i tak coś szybko wyjątkowo jak na 60 na godzinę. Okazało się, że to w milach, więc troszkę przepisów złamałem, ale Wy tego nie słyszeliście. Kolejna rzecz, widziałem w testach poprzednich, pojawiła się taka zarzut do kierownicy, że jest jakaś taka byle jaka i po co tutaj ten cycek wystaje. Ten cycek wystaje tutaj, ponieważ do testówki, co nie powinno mieć miejsca w sumie, firma UM przysłała gniazda ładowania do motocykli właśnie pojemności 300, które w standardzie powinny być zakładane, także i w Renegade'zie. Ja dostałem takie gniazdo, jeszcze nie zdążyłem założyć do motocykla na salonie. Tak ono wygląda i właśnie montowane jest w tym konkretnym miejscu, w seryjnym wyposażeniu. Czyli takim dość popularnym w tym momencie, a czego nie dostajecie w droższych markach. Jednak tutaj jest kosteczka, gdzie właśnie podpinamy gniazdo USB. I co najfajniejsze, to też tak na bogato zrobione, bo zobaczcie, jest USB-C i USB zwykłe. Także kozak. Dalej rzeczy, które mnie zaciekawiły, które jeszcze nie wiem do czego są, muszę wziąć miernik, pomierzyć, to prawdopodobnie na dodatkowe oświetlenie wysunięte kostki, albo nie wiem, dodatkowe kierunkowskazy, ciężko mi powiedzieć, ponieważ tu jest jedna taka wsówka i z drugiej strony jest analogicznie druga taka sama, więc domyślam się, że może być to na jakieś właśnie akcesoryjne doświetlenie motocykla pozostawiony element. Dalej, co warto byłoby powiedzieć, to tak, mamy ABS Boscha, czyli wiecie, z danej firmy, już zbudowaną renomą, to też jest nie bez znaczenia i wpływa na wyższą cenę motocykla. Są pojazdy, które mają, chociażby tutaj stoi 500, które mają pompy, które jakieś tam marki
bliżej mi nieznanej, a tutaj mamy oryginał. Druga rzecz Boscha do kompletu to jest układ wtryskowy Bosch Motronic MSS 6.0. Bardzo popularna jednostka sterująca, ale troszkę droższa i moim zdaniem lepsza od na przykład Delphi'a, co zresztą pokazywałem już na porównaniu trzech maszyn Hondy, Rometa i Voge'a. Vogue był na Boschu i zgodnie stwierdziliśmy we trzech jeżdżących, że ten silnik faktycznie najlepiej pracuje na tym Boschu. Delphi, Rometa czy Mikuni Hondy troszkę jakby inaczej oddawały moc, troszkę inną charakterystykę oferowały i były słabsze. Oczywiście to też kwestia wysterowania tej mapy, ale mamy mamy układ wtryskowy, którym można w razie czego poprawić, bo są do tego urządzenia na polskim rynku i firmy, które się tym zajmują. Także tak. Reszta, jeśli chodzi o wykonanie, nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, nic specjalnie rzucającego na kolana, czy rewelacyjnie po prostu zrobionego. Na pewno ciekawym rozwiązaniem jest to, zobaczcie, śruba tu, wyjmujemy cały ten podnóżek tylny i mamy jednoosobową maszynę, co w przypadku tutaj Freedoma może nie będzie miało do końca sensu, ponieważ mamy bardzo fajne, wygodne fotele, w tym dla pasażera, ale w Vegasie, gdzie nie ma, jest taki zadupek tylko pojedynczy, albo właśnie może tutaj nawet zrobić taki bagażniczek zamiast siedzenia i mamy fajnego takiego singla choppera. Zresztą no, nie wiem jak Wam, ale mi ta bryła się całkiem podoba. Dobra, to tyle z warsztatu. Dlaczego wspomniałem o tym ząkszenie i do czego będę się odwoływał? Na pewno do motocykla, który jako pierwszy z tej fabryki powstał na tym silniku. Może nie na tym, ale na prekursorze można powiedzieć, czyli 2015 rok, Romet ADV 250. Tak, ta 250, która tam się działa, to był pierwszy silnik fabryki Zongshen, która na tamtą chwilę już nie była podwykonawcą dla Piaggio, tylko była w spółce joint venture z grupą Piaggio i wspólnie z nimi, albo przy ich pomocy, zbudowali 250. Silnik, który bardzo mało spalał, zapewniał całkiem fajne osiągi, tak w mieście, jak i poza miastem. Można było tym już nawet jakieś podróże uskuteczniać, co niejednokrotnie do dzisiaj pokazują jego użytkownicy. Ja też kilka filmów miałem na kanale, gdzie pojeździłem sobie tym motocyklem, czy to w terenie, czy właśnie na jakieś dalsze wypady. Zerknijcie sobie, jest odpowiednia playlista na kanale. Więc silnik może niedoskonały, ale trwały, bo poza błędnym ustawieniem zaworów, co tak fabryka podała serwisom na początku, to nie działo się z tym motocyklem raczej nic, albo były to jakieś pierdoły. W każdym razie tu mamy jego następcę. Jest troszkę większa pojemność, mamy zdecydowanie więcej mocy, bo z 24 skoczyło nam do 28, ale to czuć. Wierzcie mi, zaraz Wam pokażę. Mamy dwuwałkową głowicę, więc kręci się wyżej i kręci się dużo chętniej. Spalanie zostało na tym samym niskim poziomie. Troszkę mniej wibracji, natomiast cały czas wibruje. Nie oszukujmy się, to w końcu jest jednocylindrówka, więc wibracje są naturalnym tutaj efektem. Aczkolwiek nie są one jakieś takie dokuczliwe, żeby było to coś, co powinno nas odstraszać od tego silnika. Kwestia jak jeździ. A jeździ całkiem nieźle. Zresztą zaraz Wam pokażę. I zobaczcie sami, jak ta maszyna jeździ, przyspiesza, skręca. Pierwsza rzecz, opony. Te kordiale są coraz lepsze, trzeba przyznać. Nie jest to najlepsza guma, jaką moglibyście sobie wyobrazić, ale to też nie jest tak, że musicie od razu ją zabierać i zmieniać. Jak słyszycie, albo i nie, ale pewnie będziecie widzieli, to maszyna trze podnóżkami na każdym zakręcie. I jakoś niespecjalnie się przejmuję tym faktem. Nie boję się, że wiecie, coś mi ucieknie, że maszyna odjedzie, wyjedzie przodem. Także nie są złe te gumy aż tak. Wręcz przeciwnie. Choć faktycznie przy takim mocnym złożeniu, przy małej prędkości, jak chcę mocno odwinąć, no, czy trochę też wymuszam tego typu zachowanie na tym sprzęcie, to tak, zdarzyło mi się, żeby tył mi uciekł, ale to też jest kwestią tego, że on ma dość nisko duży moment obrotowy, jak na jednocylindrówkę zresztą przystało. Dlatego ten silnik ADV 250 bardzo fajnie pasował. Jakby teraz odświeżyli
ADV-kę i wsadzili do niej 300 z tego, mielibyśmy świetny konkurencyjny motocykl dla DS-a 300, dla Versysów, BM-ek i tym podobnych innych małych adventure'ów. No więc jeśli chodzi o prowadzenie, jest bardzo fajnie i na takich właśnie asfaltowych odcinkach, gdzie jest stosunkowo równo, jedzie się bardzo wygodnie i bezpiecznie. Natomiast faktem zawieszenie jest chyba jednym z najgorszych elementów tego motocykla. Zawieszenie tylne, a raczej amortyzatory tylne. Ja mam teraz je skręcone, rozkręcone na maksa, żeby były jak najbardziej miękkie i tej pracy praktycznie nie czuć. W pojedynkę, w dwie osoby jest spoko. Od razu przyznam, wtedy faktycznie coś tam się ugina i co najciekawsze, silnik dalej ma moc, ale do tego zaraz dojdziemy. No i niestety, szutrowe odcinki, wyboiste odcinki, nasz kręgosłup zaraz będzie czuł szybko i boleśnie, jak twardy on jest. O ile przód wybiera bardzo ładnie i jest spoko, tak tył, nie wiem, on jest ustawiony pod dwóch Amerykanów. Silniczek ten z drugą osobą też daje sobie radę. To jest spowodowane faktem, że mamy dość krótkie przełożenia, czynienia z szybkich i wściekłych, że cały czas trzeba napierdzielać, przyspieszając. Tak, musicie szybko dojść do tej szóstki i na tej szóstce, tak jak ja teraz, się utrzymać. Ale może biegi są krótkie, natomiast silnik jest na tyle elastyczny, że tutaj jeszcze sobie zwolnię troszkę do 30 mil i patrzcie, dodaję gazu i on się dźwiga. On się naprawdę fajnie dźwiga, napędza. I teraz to jest to, co ja mówiłem na samym początku, że te silniki downsizingowe, wiecie, te 300 współczesne, 350, one są niesamowicie elastyczne, bardzo fajne, to zupełnie inna liga od tego, co kiedyś było budowane. Naprawdę bardzo przyjemnie się z tego korzysta i one dają zupełnie inne możliwości jazdy w każdych warunkach tak naprawdę, bo na trasę od biedy da się to zabrać i jechać przyjemnie. Na mieście przyspiesza to w mgnieniu oka do 100, więc nie jesteście zawali drogą. Utrzyma się nawet w trasie z większymi maszynami, że nie będziecie ich zwalniali. Ogólnie mi się podoba ten sprzęt, bo wygodnie się na tym siedzi. Ja mam 2 metry wzrostu, jak wiecie. Nóżki są daleko przed siebie wysunięte. Są nisko. No okej, dlatego te asfalty się przycina na nich. Ale z drugiej strony są na tyle komfortowo ustawione, że jak na taką małą stosunkowo 300 siedzi mi się na tym motocyklu bardzo wygodnie i jestem w stanie zrobić na nim naprawdę całkiem sporą ilość kilometrów bez jakiegokolwiek zmęczenia, mimo tego twardego zawieszenia. Faktem jeździłem też po asfaltach, więc co tutaj się dziwić. Wykończenie, wykonanie... Powiem tak, są rzeczy, które oczywiście mogliby trochę lepiej wykonać, mogliby troszkę lepiej zaspawać, wyszlifować spawy. Ta kierownica na przykład, jakby była w chromie, już by to lepiej wyglądało. Natomiast to też ma jakiś tam styl, takie wszystko na czarno, na matowo. Nie jest to złe, prawda? Dziwi mnie na przykład tutaj ilość tego plastiku w tym miejscu. Na szczęście, o ile teraz słyszycie, że coś tutaj klepie, to mimo wszystko nie trzeszczą te plastiki, nie słychać ich. Ja tutaj coś źle zmontowałem, dlatego przednia lampa gdzieś tam słyszałem jakiś rezonans w trakcie jazdy. Niemniej jednak ogólnie jest spoko. Jeśli chodzi o przełączniki, już chyba przy którymś z UM-ów mówiłem o tym, że na przykład wyłącznik zapłonu, on cały czas wygląda, jakby był wyłączony. Trzeba go wcisnąć, bo tutaj wystaje taki dość spory rant i to jest mylące, ale generalnie wszystko działa płynnie w miarę, chociaż do kierunkowskazu i do tego przycisku tutaj trzeba się przyzwyczaić, mogłoby być to lepiej. Sporo osób w różnych testach zwracało uwagę na umiejscowienie zegarów, że są one za nisko w stosunku do jazdy, że lepiej, żeby były gdzieś tutaj na tej wysokości. I tak, zgadzam się, praktycznie ich nie widać, nawet kamerę jak ustawiałem, to musiałem ją bardzo płasko ustawić, żeby widać było dokładnie przyspieszenia i prędkości, jakie osiąga ten motocykl. Natomiast nie oszukujmy się, w większości przypadków i tak takie urządzenie będzie gdzieś tutaj się działo i będziecie patrzyli na to, co się dzieje na ekranie waszej komórki, nawigacji, czy co tam sobie do niego podłączycie. Fajna jest kanapa i ona jest dość taka mięciutka i wygodna i ratuje nam dosłownie tyłek, biorąc pod uwagę, że amortyzatory są niestety troszkę za sztywne.
Dyskusyjny wizualnie jest też ten wydech. Niestety on jest za duży. To jest ogromna pucha, która no, zostawia nam ewentualnie pole do popisu. Możemy sobie ją nawiercać, możemy ją wyciąć, wstawić coś innego. Oczywiście już pogwarancyjnie tak na dobrą sprawę i dobrze byłoby, zmieniając wydech, jednak pogmerać przy wtryskach. Dzisiejsze wtryski są ustawione tak, żeby no, te spalanie było optymalne, więc ewentualne zmiany w układzie wydechowym mogą wpłynąć negatywnie na osiągi. Fajne detale, lampa z przodu z tą R-ką jak Renegade, ciekawy napis, no i lampa z tyłu wieńcząca motocykl i też z napisem, a raczej z literką Renegade, która symbolizuje tą linię modelową. I to jest właśnie fajne w UEM-ach, że wiecie, niby jest to chińska fabryka Zhongshan, z której każdy jeden importer w Polsce bierze towar. Niemniej jednak takiego wzoru nigdzie nie spotkacie. To jest unikalny dla UEM-a wzór marki. Nie tak jak na przykład Yunak RX-1, który był rometem ADV 125 FI Pro. Tutaj jest to robione tylko i wyłącznie pod jedną markę. Na wiele rynków oczywiście, ale na jedną markę. Czy jest on warty tych pieniędzy? Znajdują się na to klienci, więc są ludzie, którzy twierdzą, że tak, że warto wydać pieniądze na taki właśnie tak wyglądający motocykl. I w pełni to szanuję. Po to się to pojawia na rynku i jest tego dużo do wyboru, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Ktoś chce mieć małego, amerykańsko wyglądającego cruzera. Proszę Was bardzo, UEM się w to sprawdzi. O, zakaz wjazdu. No to tędy jedziemy. No i znowu dupa uciekła, ale łatwe do skorygowania. No nieważne, w każdym razie podsumowując, dla każdego coś dobrego. Czy ten motocykl jest wart swojej ceny? Mamy fabrykę, która jest w koncernie Piaggio, w spółce z Piaggio i robi naprawdę przyzwoite motocykle z dobrymi, jak się okazuje, silnikami konkurencyjnymi nie tylko dla grupy podobnych chińskich maszyn, tylko takiej, wiecie, ogólnie już światowej konkurencji. On może być słabiej wykonany niż Japonia czy Europa, ale w gruncie rzeczy na dzień dzisiejszy nie ma za dużej konkurencji dla takich maszyn. No i to tyle o tej maszynie, na którą nikt prawdopodobnie z Was nie czekał, a i tak dostaliście ten film. Mam nadzieję, że się podobało ten mój niesprecyzowany i nieunormowany tok myśli przelany na materiał wideo. Niemniej jednak, jak się spodobało, zostawcie znak po sobie. No i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia tymczasem. Cześć!